Nie wiem, jakaś kobieta mnie zaczepiła. One second. Jakaś kobieta głodna mnie zaczepiła, żebym jej to oddał. Nie mam wyjścia. Dividido em facções. Chciałem ponagrywać trochę, ale jakaś kobieta zwróciła mi uwagę, żebym uważał w tym rejonie z kamerą, bo zaraz ktoś mnie może wyrwać. O. No i właśnie o tym chyba mówiła. Akurat przypadkiem trafiłem na miejsce dosyć znane na YouTubie. Często youtuberzy, którzy podróżują po Brazylii, po Rio de Janeiro, akurat nagrywają to akurat stoisko. Ja tu trafiłem kompletnie przypadkiem. To jest Adriano, to jest jego biznes, on tu pracuje od wielu, wielu lat. Serwuje lokalne przysmaki mieszkańcom. Zawsze jest tutaj rano, serwuje śniadania. Wieczorem serwuje szaszłyki. Spróbuję tego szaszłyka. To jest baranina, kofta z jakąś posypką ziemniaczaną. Yes, so nice. It's good. It's with cheese inside. Spróbuję jeszcze jednego szaszłyka, tym razem z tego co widzę to jest zmieszany, jest kilka rodzajów mięsa, kurczak, baranina, jakiś sausage, jakaś kiełbaska tutaj też jest. Misto, frango, kafta. Kofta, chicken. Misto, frango, kafta. To misto. Okay. Także tak to wygląda. Wygląda naprawdę apetycznie. Nie wiem, jakaś kobieta mnie zaczepiła. One second. Jakaś kobieta głodna mnie zaczepiła, żebym jej to oddał. Nie mam wyjścia. Adriano i Valeria. What is this? Zaczepił mnie właśnie jakiś typek. Sprzedaje, nie wiem co to, wygląda jak haszysz. Promoção mata, trabalho do bar. Promoção baba, trabalho do ja. Promoção, essa é a onda da minha. Chyba nie chcę pokazać twarzy za bardzo. Vai quebrar a cama. Tu mi Obrigado, amigo. Okej, obrigado. Myślałem, że mi jedno dał, mi dał całą paczkę za dychę. Nie wiem, kurde, to jest takie ciężkie. Okej. Nie wiem o co tu chodzi. Dałem mu 2 dychy, wydał mi dychę i teraz chce mi to zabrać. Então, eu conversei ele, a não levar para lá para vocês mesmo. Agora ele é forte, ele te deu empate. Cadê o cara não? Pode ficar trabalhando nada. Valeu. É, dá pra tu o pacote fechado, mas você não tá entendendo. Brincadeira. Chyba go kelner opieprzył, że chciał mnie naciągnąć. Nie wiem o co chodzi, ale pogonił go stąd. No ale... Bananada. Bananada to się nazywa. Wróciliśmy znowu na fawelę Pavozinha, na której już byłem ostatnio. Dlatego, że wcześniej byłem z przewodnikiem, który nie był stąd.
niewiele wiedział o tej faweli. Dzisiaj jestem nie z przewodnikiem, tylko z ludźmi, którzy tu mieszkają. As we can see, there is lots of building up and up and up. So what about the mail? If someone receive letter, how they, where is sent to? Who bring the letters? We don't have number in the houses. You can see here. Don't have a number. No, no numbers. No numbers, no street name, nothing. So how the postman can bring the letters? Yeah, that's what I asked. He bring to the association of residents. All right. Okay. There they have boxes with letters over each one of the residents, and they put the letters inside. So the one who lives here just go to association and put the letters. Okay. If you pay a small tax, about 15 reais, they can bring you the letter to your house. Jesteśmy gdzieś na wysokości, gdzieś w połowie faweli. I tutaj właśnie znajduje się coś w rodzaju windy. Winda, kolejka nie zawsze działa, nie działa w nocy, natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś musi szybko się dostać na dół. Na przykład kobieta rodzi. Wiadomo, po schodach nie zniosą ją i nie zdążą dotrzeć do szpitala na czas. Wtedy ktoś tutaj to otwiera i transportuje na szybko kobietę do szpitala, który się znajduje na dole. This is the only one lift available in the middle of the favela. Yes. So if someone lives quite far from here, is old, is disabled, they have to walk anyway downstairs. Remember if they we need talked to. about solidarity, right? People will help him to come here. All right. Carry him or helping him to carry the seat or whatever he needs. But people will help him. The disabled people. Tak jak słyszeliście, ludzie sobie muszą tutaj nawzajem pomagać w sytuacjach, kiedy ktoś jest starszy, ktoś jest niepełnosprawny, mieszka daleko od tej linii, od tej kolejki. No i jakoś trzeba sobie nawzajem pomagać. Ja postanowiłem dzisiaj, jak już tutaj wchodziłem, mierzyć, ile kroków zrobię na samą górę, jaki dystans pokonam. Okazało się, żeby wejść tutaj na górę, pokonałem jakieś 2 km. I wyobraźcie sobie, że u nas w Polsce w blokach ludzie mieszkają na 10. piętrze, na 2., na 3. i zazwyczaj jest winda. Natomiast z dołu na górę tutaj wejść to jest 2 km. I wyobraźcie sobie, że ktoś musi codziennie chodzić, jeżeli mieszka daleko od tej kolejki, musi po schodach chodzić, żeby dostać się do domu albo zejść na dół bez żadnej windy. 2 km. If you live close to the metro station, your property is more expensive. Exactly. Is it the same here that people who live next to the lift, they property, their building is more expensive? In the bottom of the favela is the most expensive for rent because they're in the bottom. They're almost in the middle of Copacabana. They're close to the stores. They don't need to use the lift. They don't need to walk the stairs to climb. Okay? It's more expensive. So it's more expensive. As much as you go in the top of the favela, it's cheaper. And it doesn't matter whether you live close to the lift? It doesn't matter exactly because you're already in the top. But it's logical that if you live here, for example, in this door, it's better for you than if you live in the other the house that we visited. Okay? Because it's close to the station. Idę właśnie z zaskoczenia do domu Fernanda. Jego syn jest chyba w domu. Nie spodziewa się mnie. Oh, hello! Hello again. How are you? To put him in the right way. Okay, people outside they think everyone in the favela is a criminal, is a drug dealer, something like this. And we're here to break this prejudice. Na favela tem advogado, médico, enfermeiro, fez In tudo. the favelas we have lawyers, doctors, nurses, everything. In all of favela I know there's a helicopter pilot. There's everything. It depends on you. It doesn't mean that you born in a favela you need to be a criminal. The opposite. People here are hard workers. They're very good people, very nice people. People open the door and ask me if I want to drink something, if I want to eat something. And if I knock a door in Copacabana, people will call the police. Because here they have solidarity.
They are a family. They help each other. Right. He's his biological son. No, he's not biological. That I was telling you. He couldn't raise any of his 10 biological sons. Yes, I didn't understand Yes. that. Okay. Only him, and he's not biological, but especially him, you know, destiny. Destiny. Yeah. I would say, that's what I'm saying now. He's the father, he's the mother, he's everything for him. Fica pra ele, mudei a minha vida por ele. He changed his life because of him. Odwiedzam kolejną fawelę. Tym razem fawela nazywa się Cantagalo. Z pięknym widokiem. Piękne graffiti. Zobaczcie. Estou de prova, então. Eu tô falando pra ele. Acabou de terra pra dizer que ele foi legal. You going to school around here? Because of the pandemics, he's not studying now. No. The school here is not working, his school. So he's going only after the pandemic, so in next year. Alright. Become So- an international star, celebrity. Yes, you will be soon. I want to ask about the job he's doing because of no school at the moment. So someone employed him just for 1 day, for 2 days to bring some stuff from downtown up to From someone's here, on the house. bottom, from here. If you're building a house, for example, you need, for example, Sand, sand. yeah. He will carry the sand for you. All right. So just ask him. So if they ask you to bring very heavy item and very high, you will be getting more money for this. Exactly. If it's more in the top, it's one price. If it's in the bottom, it's cheaper. you understand? It's cheaper. All right. They decided more or less the price. Fernando zaproponował, żeby pojechać dzisiaj na fawelę. What fawela? Mangueira. Mangueira. No i tam będzie impreza. Ale przed imprezą powiedział, że jeszcze oprowadzi mnie po tej faweli. Zaznaczam, że robi to bezpłatnie. Nie chce żadnych pieniędzy, nie jest żadnym przewodnikiem. Jego kolega tylko jest tutaj po to, żeby tłumaczyć. Też żadnych pieniędzy nie chciał ode mnie. Nie wiem dlaczego. Po prostu może mnie polubił. Dopiero się dowiedziałem, że Fernando to profesjonalny tancerz samby. Very nice. How long he's dancing for? Quanto tempo você já dança, Fernando? All life? In Brazil, you see, when the people get birth here, the son already already dancing samba. He danced all around the world. He danced in Spain, in Israel. Okay, yes. I'm surprised. Przyjechaliśmy właśnie na dzielnicę Maracana, czyli tak samo jak stadion, słynny stadion Maracana, który znajduje się właśnie tutaj. Wprawdzie nie przyjechaliśmy tutaj na stadion, tylko idziemy w stronę faweli, ale fajnie przy okazji zobaczyć ten słynny stadion. Teraz idziemy właśnie na tą dzielnicę, na fawelę, na której dzisiaj będzie się odbywać impreza funky party, jest? Funk party. Jest to muzyka, której ludzie zazwyczaj poza fawelami się wstydzą, że słuchają, a tak naprawdę każdy słucha i każdy się bawi przy tej muzyce, czyli podobnie jak w Polsce przy disco polo. Powiedział, że jest to dzielnica, jedna z dzielnic najbardziej autentycznych, na której nie ma w ogóle turystów i gdzie zobaczę coś, czego nie widziałem na innych dzielnicach. Dzielnica... What's the name of this favela again? Mangueira. Mangueira. Favela da Mangueira. Favela da Mangueira. Tak się nazywa ta dzielnica, bardzo znana z samby. A
Atmosfera jest zajebista tutaj. Idziemy w stronę w głąb tej faweli. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy jakimś stoisku street food. Cały czas Flavio i Leonardo mówią mi, gdzie mogę nagrywać, gdzie nie mogę kierować kamery. Na przykład teraz mogę w tą stronę, ale nie mogę w drugą stronę, ponieważ z drugiej strony mają broń obok. Po prostu nie chcą, żebym nagrywał, gdzie stoi ich broń. Przy ścianie gdzieś czy coś takiego. Także gdzie mogę nagrywać, to nagrywam. Czuć unoszący się dym zarówno z grilla, jak i marihuany, zapach faweli. Jest to coś wyjątkowego, nie da się tego opisać, trzeba by było to po prostu być. Tutaj nie jest tak niebezpiecznie, ludzie są przyjaźnie nastawieni, społeczność jest bardzo, bardzo przyjazna. Zresztą nie widzę tutaj żadnego zagrożenia, nie czuć tego. Za chwilę idziemy dalej. Będziemy szli na tą imprezę Funk Party. Powiedzieli mi, że na tą imprezę, żeby wejść, trzeba przynieść kilogram suchego jedzenia. Trzeba kupić gdzieś jakiekolwiek jedzenie suche. Idziemy właśnie na tą imprezę. Kupiliśmy tutaj kilogram cukru. Każdy może przynieść co chce, oby to było suche jedzenie. I to jest coś w rodzaju biletu wejściowego. Czuć tą atmosferę jak na karnawale w lutym. Ostatni raz byłem na karnawale 5 lat temu i wydaje się to teraz jakby teraz był karnawał. Raz w roku organizowana tutaj w szkole samby. Zapomniałem, jak się nazywa ta szkoła. Jedna z najlepszych, najbardziej znanych szkół w Rio. I właśnie tutaj organizują raz w roku imprezę, która integruje wszystkich ludzi z całego Rio, ze wszystkich fawel. Zjeżdżają się tu wszyscy dosłownie, gangsterzy. No dosłownie wszyscy. Ludzie, którzy na co dzień się nienawidzą, którzy się zabijają. Dzisiaj bawią się zajebiście obok siebie. Widziałem grupy, które były ustawione w jednym kącie. Widać było, że to jest grupa. Mieli takie same koszulki, napisy takie same. Obok była inna grupa i nikt na nikogo krzywo nie patrzył. Wszyscy zajebiście się bawili. Ja byłem akurat z Fernandem i cały czas mnie pilnował, żebym gdzieś sobie nie poszedł, nawet do toalety ze mną chodził 4 razy. Pilnował mnie, żeby mnie ktoś tam nie przyatakował, nie okradł i tak dalej. Tu nie ma w ogóle turystów, jestem w samym środku faweli, niedaleko stadionu Maracana, gdzie normalny człowiek, gdzieś tam z Copacabany, czy to Brazylijczyk, czy to turysta, nie ma kompletnie wstępu tutaj, żeby tu wejść. To jest wszystko zamknięta impreza, odizolowana od innych ludzi. Wszyscy się znają. Owszem, patrzyli na mnie dziwnie, bo wiedzieli, że no, jestem inaczej ubrany, inaczej wyglądam, ale jak zobaczyli, że jestem z Fernandem, wszyscy przybijali mi pionę. Każdy okazywał respekt. To jest coś niesamowitego. Niestety, pomimo starań Fernanda, nie udało się namówić nikogo z gangu do wystąpienia przed kamerą.
Na fawelach, na których byłem, członkowie gangów mają zakaz występowania przed kamerą. Dowiedziałem się, że jakiś czas temu jeden z członków gangu zgodził się wystąpić przed kamerą i później został zabity za złamanie tego zakazu. Wracamy właśnie z tej imprezy, idziemy na metro i Fernando zaczął nam tutaj tłumaczyć, jaka jest sytuacja w ogóle teraz. Can you ask him about the gang war? Because there was so many different gangs, wasn't it? Factions, you mean? There was so different gangs on the gangs, party. yeah, the gangs, on the yeah. party. Yeah. So today was peace. Peace between all the gangs. Eu quero que você explique. É baile de união para os pobres, para ajudar a quem tem fome. Today was a party of union between all the factions, all the gangs. Everyone could come from every favela in Rio de Janeiro to help the children, to help the people that doesn't have food. So we brought 1 kilo of dry food, don't come inside. Doesn't matter which gang you belong, from which favela you came. They will be in war again. They will be in the war But again. today it's peace, friendship, everything. But they see Não, tomorrow, finish party. Yeah. Finch party. Oh my God! So they see each other there. They see each other. Yes. They can recognize people who kill someone from the other gang. Quando But eles se veem lá dentro, pessoas de diferentes facções, não, se eles se mantêm, mas eles reconhecem um ao outro. O que eu estou but mandando? they don't do nothing with that. No. No, they recognize each other. That's why he was always walking around. Você viu andando o tempo todo? Tem que ver quem está aqui no carro. He needs to see who is there, who is in back of him. Nothing will happen. Nothing happened. But he needs to, So to this be in happened. control. He needs to be in control. So this happened once a year. Yeah, once in a year. This is so Very very special. Sometimes people, they change gang, which they belong. So for example, he can see someone. So they betray one gang and they go to the other Yeah, it gang. depends on the condition. So for example, he can recognize someone that today is his friend, tomorrow he will become an enemy. Oh my God. That's why you need always to be in control, to get the knowledge, to know. Knowledge is power. To know I he belongs understand. to this faction, to the other gang. But this is like national party. This is like a tradition, isn't it? Yes, it's a very special kind of diplomacy. Na tym kończę moją podróż po Rio. Jeśli spodobał się Wam mój film, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Już za kilka dni ukaże się mój kolejny film, tym razem z brazylijskiej Amazonii.